Alex Garland ogłosił, że kończy z robieniem filmów. Ogłosił to przy okazji kampanii promocyjnej swojego najnowszego filmu pod tytułem Civil War. Filmu, który zresztą będzie debiutował w kinach 12 kwietnia. I nie wiem, czy to jest taka część troszkę kampanii promocyjnej, no bo czasami jak się taką radykalną rzecz powie, no to potem ludzie drzwiami i oknami walą do kin, żeby zobaczyć ten ostatni, finałowy film. Czy zrobił to dlatego, że po prostu bardzo się zmęczył robieniem właśnie Civil War. Filmu bardzo mocnego, filmu o takim, powiedziałabym, bardzo aktualnym temacie i filmu, który podejrzewam, że naprawdę sporo go kosztował, bo mnie, a byłam na pokazie przedpremierowym Civil War w IMAXie, ten film naprawdę sporo kosztował. Obejrzałam go i wyszłam na takich nogach z waty, powiedziałabym, i później bardzo długo dochodziłam do siebie. I Civil War zrobiło na mnie na tyle duże wrażenie, że postanowiłam nagrać filmową recenzję na kanale, który jest w końcu poświęcony głównie serialom. Zaraz Wam opowiem wszystko na temat Civil War, oczywiście bez spoilerów, co chciałabym Wam powiedzieć i zarekomendować ten film, bo oprócz tego, że on robił niesamowite wrażenie, to uważam, że po prostu warto go polecać, ale też mam przy okazji do Was pytanie, czy chcecie więcej recenzji filmowych na tym kanale? Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. Civil War zostało wyprodukowane przez studio A24, które słynie z takich ambitniejszych produkcji. Gatunkowo jest to dystopia, która opowiada o wojnie domowej we współczesnej Ameryce. Temat aktualny na tyle, że w pierwszej chwili w mediach pojawiły się wręcz takie głosy, że to nie jest najlepszy moment na taki film, przy czym wiecie, jak nie teraz, to właściwie kiedy. Jeżeli bardzo szukacie jakiegoś serialowego wątku w tej recenzji, no to proszę bardzo, Alex Garland ma na koncie też jeden bardzo dobry serial, który się nazywał Devs. W tej 8-odcinkowej opowieści o fizyce kwantowej, podróżach w czasie i radzeniu sobie z przeżywaniem żałoby, tak ogólnie, wystąpiło kilka osób, które się też pojawiły w obsadzie Civil War. Są to Nick Offerman, Stephen McKinley Anderson, Kaylee Spinney, Sonoya Mizuno, a oprócz nich w Civil War grają też Kirsten Dunst, Wagner Moura i Jesse Plemons. No i jakby się uparł, to też każdy z nich można jakoś tam połączyć co najmniej z jednym serialem. Sam Alex Garland jest z pochodzenia Brytyjczykiem, zaczynał swoją karierę jako scenarzysta, później z czasem stał się reżyserem, producentem. Jego filmy i jego seriale też są bardzo autorskie, są osobiste, porusza w nich naprawdę sporo złożonych kwestii z pogranicza nauki i filozofii, takich dotyczących, powiedzmy, ludzkości. W Ex Machina zastanawiał się na przykład nad świadomością sztucznej inteligencji, w Anihilacji nad autodestrukcyjnymi tendencjami ludzkości, a w nakręconym w 2022 roku filmie Men opowiadał o międzypokoleniowej przemocy wobec kobiet. Bo w ogóle kobiety to bardzo ważne bohaterki w jego twórczości i to ich perspektywa jest dla Garlanda bardzo, bardzo ważna. W Civil War też właśnie kobiety są na pierwszym planie. Tym razem jednak Garland nakręcił nie tyle science fiction, ile film Ostrzeżenie, przy czym nie jest to tylko, a może nawet bardziej nie jest to przede wszystkim ostrzeżenie dla samych Amerykanów, ale ja bym powiedziała, że dla jednej konkretnej osoby, czyli takiego gościa, który na wiecach przedwyborczych odgraża się teraz, że będzie, delikatnie mówiąc, łamać konstytucję, dla którego pozostanie u władzy na trzecią kadencję na przykład nie byłoby niczym szczególnym, no i dlatego, którego boi się co najmniej połowa amerykańskiego społeczeństwa, no i pewnie większość cywilizowanego świata. Myślę, że finałowe sceny tego filmu to ludzie z jego sztabu powinni mu po prostu na lupie puszczać tak długo, póki nie pojmie, nie zrozumie, kim jest i do czego zmierza. Chociaż akurat nie sądzę, żeby to kiedykolwiek pojął. Civil War jest mroczną, bardzo realistyczną wizją czegoś, co dzieje się w głowach Amerykanów już od kilku lat.
jest taką, powiedziałabym, emanacją polaryzacji i podziałów wzajemnych animozji i radykalizujących się przekonań. Fakt, że w filmie w sumie niewiele się dowiadujemy na temat tego, dlaczego w ogóle ta tytułowa wojna domowa wybuchła i kto ją wywołał i w ogóle z jakich powodów i na czym polegają podziały i kto walczy w czyim imieniu, wcale, słuchajcie, nie przeszkadza, a nawet dodaje temu filmowi mocy, bo my tak naprawdę niestety dobrze wiemy, kto jest kim i dlaczego dzieje się to, co się tam dzieje. I fakt, że widz, zwłaszcza ten amerykański widz, jak sądzę, właściwie bez większego wprowadzenia rozumie po prostu od razu, co się dzieje, dobitnie pokazuje, w jakim miejscu historii jesteśmy. To jest absolutnie straszne, że takie rzeczy wydają nam się oczywiste i totalnie zrozumiałe, bo oznacza to, że mamy te wizje po prostu mocno w głowach. Gdzieś kiedyś przeszły nam przez myśl i właśnie w duchu się tego chyba bardzo, bardzo obawiamy, chociaż boimy się do tego przyznać. Ta podprogowa świadomość jest moim zdaniem właśnie najmocniejszą stroną filmu Garlanda, który po raz pierwszy porzucił takie właśnie filozoficzne gdybanie science fiction na rzecz postapokaliptycznego political fiction, a technologii czy takich śmiałych teorii naukowych jest w tej jego najnowszej opowieści mało, no naprawdę mało. Zamiast tego jest analogowy aparat fotograficzny i grupa reporterów wojennych, którzy przemierzają kolejne stany USA, aby dotrzeć ostatecznie do Waszyngtonu i przeprowadzić wywiad z aktualnie urzędującym prezydentem. Jest to misja niemal samobójcza, ponieważ nie tylko ścigają się z czasem i przesuwającym się frontem, ale również tam brną po prostu w taką krainę, która dzisiaj składa się z takich mini państw dowodzonych przez różne frakcje o różnych interesach. Oglądając ich podróż można oczywiście odnieść wrażenie, że już to gdzieś przecież widzieliśmy to niejednokrotnie, choćby w The Walking Dead czy w The Last of Us, a wcześniej w 2002 roku w napisanym przez samego Garlanda i wyreżyserowanym przez Dannego Boyla filmie 28 dni później, chociaż tam to akurat nie do końca o to chodziło. A jednak fabuła Civil War trafia mocniej z jednego konkretnego powodu. W tamtych historiach wróg był obcą, niezrozumiałą siłą, jakimś wirusem, jakimś grzybem albo innym świństwem, które sprawiło ostatecznie, że ludzie się przeciwko sobie obrócili. W Civil War nie ma wirusa, a może właściwie jest, tylko za bardzo przypomina nam nas samych, żebyśmy go tak właśnie nazwali, bo tym wirusem jest po prostu Ameryka podziałów. Ameryka władzy, Ameryka walki ideologicznej, jakkolwiek to nazwiemy. Wirusem u Garlanda jesteśmy my sami. Civil War to jest film prosty, mimo że jest to podobno w ogóle najdroższa jak dotąd produkcja studia A24, to budżet poszedł przede wszystkim w efekty specjalne, no bo wojny i efekty pełnoskalowego takiego konfliktu zbrojnego to trzeba pokazać odpowiednio wiarygodnie i tam to absolutnie zrobiono. Scenariusz jest prosty, wręcz powiedziałabym, że klasyczny. Mamy grupę bohaterów, wśród których jest starsza i doświadczona fotoreporterka wojenna, jest jej redakcyjny kolega, dziennikarz również, jest ich starszy mentor, też dziennikarz i początkująca 23-letnia aspirująca fotografka. No i oni wszyscy wyruszają w misję przez tereny, jak już mówiłam, objęte działaniami wojennymi, żeby przeprowadzić ostatecznie ten wywiad z amerykańskim prezydentem, który jest zamknięty w ufortyfikowanym Białym Domu. Z każdym przebytym kilometrem poziom trudności ich wyprawy w tej grze, właściwie bym powiedziała, nawet rośnie. Doświadczają absolutnie strasznych rzeczy, no bo wojna domowa rzadko bywa ładna i elegancka. Napotykają też na różne postawy, mijają bardzo różnych ludzi, których trudno jest na pierwszy rzut oka też przyporządkować do którejś ze stron konfliktu i to też jest bardzo, ale to bardzo mocne w tym filmie, ponieważ film oszczędza nam informacji, nie branduje jednych jako tych dobrych, drugich jako tych niedobrych, chociaż oczywiście no, możemy się domyślać, kto jest kim i do czego konkretnie dąży, ale walczący cywile albo ubrani w moro żołnierze mogą być właściwie, słuchajcie, po każdej ze stron, bo to są dokładnie tacy sami ludzie,
To są ludzie, którzy żyli dopiero co obok siebie, jako sąsiedzi, jako rodziny, jako znajomi z pracy. To, co ich różni, to są po prostu poglądy na przykład na to, kto jest prawdziwym Amerykaninem. Czyli na przykład, czy osoba pochodząca z Florydy ma prawo mówić o sobie, że jest Amerykaninem, a może tylko ci z Missouri i innych stanów tak zwanego pasa biblijnego są Amerykanami. No, kto wie, kto wie. Bardziej szczegółowe informacje o przewijających się w tej całej historii osobach dostajemy w formie takich bardzo fragmentarycznych, symbolicznych scenek. I to właśnie na podstawie tych małych rzeczy możemy wyciągnąć konkretne wnioski. Na przykład widząc młodego snajpera z odpryskującym na paznokciach kolorowym lakierem. Albo młodą dziewczynę z amerykańskiego południa, która z taką zaciętą miną zakłada plecak i wchodzi w dużą grupę ludzi. Są przesłanki, ale nic nie jest na 100% pewne, no bo to jest kraina wolnych ludzi, która została po prostu zamieniona w wojenną maszynę dla tych, którzy chcą zmusić innych do wyznawania jedynie słusznych poglądów. Mimo że głównymi bohaterami w Civil War są reporterzy wojenni, to Garland nie traktuje ich absolutnie bezkrytycznie. Im też się oczywiście dostaje za bezduszny, odwrażliwiony przekaz i zagonienie za adrenaliną. No bo wiecie, ich misja jest jasno zaznaczona. Są to osoby, które dosłownie wchodzą w serce konfliktu, by jak najbardziej pokazywać jak najwierniej to, co się dzieje. Oni też ulegają pokusom, goniąc za jak najlepszym zdjęciem, które przyniesie im ostatecznie sławę. Pod tym względem Garland znowu stawia filozoficzne pytania, na przykład jakie są granice człowieczeństwa, kim jest człowiek, który pokazuje innym skalę okrucieństwa. Gdzie kończy się tolerancja na przemoc, a gdzie zaczyna się żerowanie właściwie na cierpieniu. Tyle jeśli chodzi o treść, bo nie chcę Wam za dużo mówić. Czas na formę. Jak wspominałam, Civil War jest filmem prostym. W warstwie wizualnej posługuje się takim, powiedziałabym, niewyszukanym, wręcz takim bardzo dosłownym językiem, co akurat wydaje mi się, że dobrze koresponduje z taką bezlitośnie dosłowną treścią. Sporo jest tutaj efektów specjalnych związanych ze scenami akcji, jak mówiłam, ze scenami destrukcji. Ameryka, która przecież jak żaden inny kraj na świecie potrafiła się wypromować swój wizerunek jako kraina mlekiem i miodem płynąca, jest tutaj pokazana jako postapokaliptyczne pobojowisko. Z jednej strony mamy taką sielską naturę, kwiatki, wiosnę, z drugiej mamy zniszczenie dokonane przez jednych ludzi polujących na innych ludzi. Civil War to jest raczej taki film doświadczenie, mocno przebodźcowuje widza, co chwila nas wrzuca w takie intensywne dzianie się, od którego miejscami może się zrobić niedobrze. Jest to jeden z tych filmów, po których długo dochodzi się do siebie i który pozostawia też takie bardzo nieprzyjemne wrażenie, że troszkę zbyt znajomo to wszystko nam wygląda, żeby udawać, że nic się nie dzieje. I ja przynajmniej, tak jak już mówiłam we wstępie, dochodziłam do siebie długo po tym filmie, zastanawiając się, czy on mi się podobał, czy mogę powiedzieć, że to jest dobry film, czy to jest po prostu taki film wstrząs. Innym filmem, który zrobił na mnie podobne wrażenie w kinie lata temu, było Requiem dla snu. To też taki film, po którym się po prostu wychodziło i było ci niedobrze. Po Civil War po prostu ręce mi się trzęsły. Może od przebodźcowania w IMAXie. To jest film, który rzeczywiście chyba polecam oglądać w IMAXie. Tam się to przeżywa najbardziej, tam jest najbardziej imersyjnie. A jednocześnie to też nie jest film dla osób, które są bardzo takie delikatne i wrażliwe na bodźce, bo to jest film mocno przebodźcowujący, ale też z bardzo silnym, jednoznacznym, brutalnym absolutnie przesłaniem. Taki film na miarę naszych czasów, które wiecie jakie są, takie trochę niewesołe. Ja Wam ten film polecam, chociaż też przy okazji ostrzegam. Pójdźcie do kina, dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie, no i przede wszystkim napiszcie, czy mamy robić więcej recenzji filmowych. To nie tak, że rzucamy seriale, ale raz na jakiś czas może warto by było też wspomnieć o filmach, które oglądamy, ponieważ je oglądamy i mamy na ich temat również swoje przemyślenia. Dzięki, jak się podobało, łapka w górę, subujcie nas i media społecznościowe też możecie odwiedzać, czyli Facebooka, Instagrama i Twittera.